Dzień dobry słuchacze i bohaterowie. Z tej strony ja, Game Master Arch. A jest ze mną Karolina, czyli Nel. I Kajetan, czyli Ruwen. Moi drodzy, spotykamy się na kolejną sesję za murami stolicy Księstwa Byka, czyli Chiaroscuro. Ostatnie wydarzenia pokazały nam zupełnie nowe miejsce. Dotarliście do tego Chiaroscuro, choć było ciężko. Okazało się, że wtyczką w tym wszystkim jest tak zwany Quillion Seris. Mężczyzna, który pracuje dla tawerny. To on dał wam schronienie nad głową i wyciągnął was po waszej trudnej potyczce w karczmie Gwoździu. I to on zaproponował wam zadanie, by pomóc mu ujawnić, kto jest tak zwanym księżycowym wybawcą. Niestety potworne chochliki ukradły nam trochę informacji o tym wszystkim, więc opowiemy wam to w dużym skrócie. Po wysłuchaniu tego usłyszycie faktyczną sesję. Witamy Was bardzo serdecznie w takim razie na naszym małym streszczeniu. Po tym jak Nel i Ruwen obudzili się w Żelaznym Pałacu, odbyli krótką rozmowę z Quillionem, na której dowiedzieli się o kimś, kto nazywa się Księżycowy Wybawca. Quillion poprosił ich, aby dowiedzieli się, kim jest ta osoba i nie mówili nikomu poza nim. W poszukiwaniu informacji zaczęli krążyć i błąkać się po mieście, próbując znaleźć jakikolwiek trop. Okazało się jednak niełatwym to zadaniem. Nel udała się do karczmy nad klifem, gdzie miała nadzieję, że dowie się czegoś od tutejszego karczmarza. Natomiast Ruwen zgubił się i z rządzeniem losu trafił na pewien magiczny antykwariat, w którym osoba, sprzedawca, wyglądała na opętanego. Natomiast Ruwen z rządzeniem losu zgubił się i trafił do pewnego magicznego antykwariatu, w którym sprzedawca po przywitaniu go poszedł na zaplecze, a wrócił opętany. Niestety nie udało im się zdobyć żadnych wartościowych informacji. Zaczęli podejrzewać i snuć teorię, że może nawet osoba skacząca po dachach, którą widzieli pierwszej nocy, kiedy tu przybyli, może być księżycowym wybawcą. Ale każdy zmylał ich z tropu. Najpierw księżycowy wybawca był opisywany, jakby miał czarne włosy, potem brązowe, a na koniec był blondynem. Nie wiedzieli już, w co wierzyć, więc postanowili, że rozdzielenie nie miało zbyt dużego sensu i powinni zacząć szukać razem. I teraz, moi drodzy, po tym krótkim wstępie przejdziemy do właściwej sesji. Pewne rzeczy mogą być teraz pomieszane, natomiast mam nadzieję, że pomimo tego słuchać będzie wam się przednio. Pozdrawiam i zapraszam serdecznie. Zapraszamy! Zapraszamy na kolejną sesję. Część druga. Poszukiwań księżycowego wybawcy. Ruwenie. Opuszczasz budynek, ten przedziwny, w którym spotkałeś jednak niestandardowego sprzedawcę. Zaczynasz zbliżać się w kierunku karczmy, w której widziałeś ostatnio Nel.
Nel opuściła tamten teren, dopijając tamtą nalewkę. Zatem spotykacie się mniej więcej gdzieś po środku tej całej drogi. To było traumatyzujące przeżycie. To czyli co? Poszedłem do antykwariatu po lewej stronie i powiedzmy, że był obsługiwany przez ducha, który bardzo kochał swoją pracę i żeby obsługiwać ludzi, opętywał ludzi, żeby móc prowadzić swój biznes dla ludzi i też innych ras. Co? To, co powiedziałem. To, co powiedziałeś, nie miało sensu. Jak duch mógł... Duch był sprzedawcą? Tego, co mi się wydaje, jakby sprzedawca wyszedł do mnie w 2 różnych ciałach? Duchy tak mogą? Nie wiem! Obstawiam, że duch w legendach to duchy opętują. Potem się tym zajmiemy. Tak. Słuchaj. Mam pomysł. Gdzie jeszcze możemy coś znaleźć? Tam na plaży jest trochę łódek, żaglowców, rybaków i tak dalej. Może oni coś wiedzą? Możemy spróbować. A później tak to wrócimy tutaj, chociaż bliżej. Bliżej mamy na lewą stronę, więc możemy spróbować najpierw popytać bezdomnych. Jeszcze raz. Albo możemy pójść najpierw zapytać bezdomnych. Mamy bliżej na lewą stronę niż na plażę. Chodźmy najpierw na plażę. Okej. Wiesz co, w ogóle gdzieś z tym całym chodzeniem dalej od siebie, gość pewnie i tak, znając taki typ człowieka, który lubi się popisywać, raczej nie chodzi sobie i nie spaceruje, tylko nie wiem, ćwiczy teatr, nie mam pojęcia. Skoro podróżuję, inaczej, skoro robię takie rzeczy w nocy, To w dzień jest zajęty. no, To nie ma co. Chodźmy tak to na plażę. Może rybacy coś wiedzą. sprawdźmy to zatem. Jeżeli się niczego nie dowiemy, pójdziemy do bezdomnych. Kaczmarz nie był zbyt rozmowny, nie powiedział mi za dużo. Nie wydawał się wiedzieć cokolwiek. Czekaj. Najpierw klucz. Tak, zapomniałabym znowu. Chodźmy zatem, a ja będę kontynuować. To... Kaczmarz nie wydawał się za bardzo wiedzieć cokolwiek o księżycowym wybawcy. A nawet jakby wiedział, raczej nie powiedziałby mi. Ten sprzedawca też coś gadał, że ludzie mówią o nim na ulicach, ale go to nie interesowało, więc... Bezdomni to chyba nasze najlepsza możliwość. No i idziemy na lewą stronę, więc chyba ich spytamy pierwszych. Niech tak będzie. Może, jak mówię, za bułkę z kiełbasą otworzą język. No albo po prostu za złoto. Tylko problem jest teraz taki, że jeśli widzieli ogłoszenie, to średnio będą chcieli nam powiedzieć, kiedy mogą dużą sumę zgarnąć za powiedzenie Czarnej Gwardii. To prawda. Zabraliśmy je dosyć szybko, może nie wszyscy je jeszcze widzieli. Poza tym bezdomni nie wydają się chodzić po lewej stronie. Po prawej stronie. Też racja. Więc kierujemy się, panie narratorze, do 17 domku po lewej. Od lewej, przepraszam. Jasne. Idziecie tam. Faktycznie domek wydaje się być nieużywany. Wsadzacie rękę, domyślam się, w rynnę. Wyjmujecie z takich
glonów tak naprawdę klucz. Takich bardzo galaretowatych. Nie za dużo było ich, no ale jednak ubrudziły klucz. Równie, jeśli pozwolisz, chciałabym sprawdzić coś w środku, zanim oddamy ten klucz. Możemy. Co nam szkodzi? No to otwieram drzwi wejściowe w takim razie kluczem. Otwieracie drzwi. Wchodzicie do środka. W środku znajduje się kominek, para mebli, 2 krzesełka, łóżko, stolik, szafa. Bardzo podstawowe umeblowanie. Herb, jakby tarcza, bardziej dekoracyjna, zrobiona z dosyć cienkiego drewna księstwa byka. Ciemne ściany wykonane z drewna. Schody prowadzące na wyższe piętro. Wchodzę na górę? No ja sprawdzam dół, czy rzeczywiście nie ma żadnych oznak, że ktoś tu mieszka. Sypialnia jest na górze. Podwójne łóżko. Nic. Widać na półce książkę. Wezmę. Sprawdzę, co to za książka. Znajdujesz tom 3 Dauga Roscoe, datowany na 859 rok, 28 dnia Białej Dziewicy. Czy mam przeczytać na głos jego zawartość? Poproszę. Nigdy nie przypuszczałem, że złodziej odwróci losy potyczki. Walczyliśmy z jakimś szarlatanem wyposażonym w lutnię, co dźwięki tak ostre wydawała, że niektórym z uszu dosłownie trysnęła jucha. Nasz kolega, który przez swój fach pozostanie bez imienia, wskoczył na nich mu na plecy i ukradł instrument. Nigdy nie da się być przygotowanym na wszystko. Pamiętaj, że każdy dzierży oręż, choć może być on niepozorny. Przedstawiony jest taki narysowany węglem złodzieja wyposażony w 2 sztylety. Posturę ma jak elf, może mroczny. Równie. Coś się stało? Nel bierze tą książkę ze sobą, schodzi z nią na dół. Pamiętasz Dauga Roscoe? Tego pisarza, którego książkę znaleźliśmy? No tak, to o walce? Coś takiego? Znalazłam kolejną część, kolejny tom. O czym jest? Pokazuję mu. W skrócie mówi o tym, że każdy nosi ze sobą oręż, choć może być on niepozorny. Mówi o jakimś szarlatanie wyposażonym w lutnię, której dźwięki były tak ostre, że niektórym z uszu tryskała jucha. Ktoś miał magiczny instrument? Na to wygląda. Ale powiem tak, z tym, że każdy nosi oręż, choć jest niepozorny, to się zgadza. Irwin klepie się po plecach w stalową tarczę. Nel się uśmiecha na te słowa. Ale co, na dole nic nie ma, nikt tu rzeczywiście nie mieszka. Książkę domyślam się, jako prezent pożegnalny sobie weźmiemy. To kto ją niesie? Obie się bardziej przyda, ja już mam obciążone plecy. Niech tak będzie. Nie pamiętam natomiast, kto ma drugi tom. Ja go nie mam. Ja chyba też nie. Ale nie jestem pewna. Musiałabym sprawdzić wóz. Może? Powinna być na wozie. No dobra. To
Chodźmy po drodze, spytamy też tych damy bezdomnych i będziemy szli w stronę plaży. No i oddamy oczywiście klucz. Chodźmy zatem. Nie marnujmy czasu. To wychodzimy, zamykamy oczy. Ruwenie, nakręć zegarek. O, dobrze, że przypomniałaś. Powinien jeszcze działać, jeszcze tykać, o proszę. Więc jeszcze zanim wyjdziemy. Otwierasz i chodzi jeszcze. Och. No to nakręcam go od razu. Jasne. Dobrze, wychodzicie, zamykacie drzwi za sobą, zabieracie się książkę. Gdzie idziecie teraz? Stronę gwoździa, żeby oddać klucz, no i po drodze, jeśli będzie jakiś bezdomny, to zagadamy. Po drodze jest ten antykwariat, w którym ty byłeś, no ale faktycznie jest tam jegomość ślepy, chodzący z kijkiem. No nie, raczej chyba szukamy kogoś, chociaż nie, możemy zapytać. Nie jest potrzebny wzrok. Więc podchodzę do jego mościa. Czy on jest stary, młody? Jak tak się zbliżasz, to chyba jednak jest kobieta starsza. Tylko bardzo brzydka. Podejdziemy. Podejdziemy i tak. Hmm. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, ale czy mógłbym panią o coś spytać dosłownie przez chwilkę? Tak, mało osób pyta. Dotyka kijem twoich butów. Okej. Tak stoję, nie ruszam się. Czy to prawda, że tutaj w mieście macie bohatera? Słyszałem pogłoski, ale nigdy nie widziałem. Rzuć na charyzmę. Dobrze. 11. Jesteś z tych czarnych? Nie. Nie jestem z Czarnej Gwardii. Jestem nowy, więc nic nie słyszałem. Chciałem się spytać z ciekawości. Tak, ktoś ostatnio się pojawił. Byłoby z miesiąc temu. O, Pomógł niektórym. Ale jak on wygląda, to wam nie powiem. rozumiem. Słyszałam tylko jego głos. O, Męski i dzielny. Jedna kobieta na niego natrafiła. czy moglibyśmy spytać kto? Och, po głosie. Ciężko powiedzieć. Chyba albo była Roxa, albo Joanna. Piękne imiona. Joanna się rybami zajmuje. Powiedzcie, nie macie czegoś, co sobie starsza kobieta może gulnąć? Oj, jeśli ma pani na myśli alkohol, niestety nie mogę pomóc. Nie, coś, cokolwiek. Proszę poczekać, może coś mam. Coś powinno się pani spodobać. Ruwen otwiera plecak i wyjmuje słoiczek miodu. Niech powie mi pani droga, czy próbowała pani kiedyś miodu? O, tak, oczywiście. Chociaż tu miodu to mieliśmy z południa kraju kiedyś. Z Cornadory, a to jak byłam mała i wykradłam jeden słoik. O, no to bardzo miło się składa, bo teraz nie musi pani kraść, proszę bardzo. I podaje kobiecie ten słoik z miodem. On dokładniej... To jest po prostu słoik z miodem, jesteś tego świadom, nie?
że jest miód w nim. Tak, sam miód. Ale taki krystaliczny czy taki płynny? Takie płynne, ale tego się nie da napić. No aha, bo ja myślałem, że ona dosłownie po prostu chciała czegoś, jakby coś słodkiego. Nie wiem. Próbuję być miły. Rozumiem, jakbyś to rozrobił z wodą i podał w czymś. To tak, ale Okej, to źle zrozumiałem. ona tam już ręce chce zacząć kłaść ze strony, z której jej podajesz. Chwilkę. Mam... Proszę mi dać sekundkę. No, wyjmuję. Okej, w takim razie to jest bardzo dobry pomysł. Sprawdzam, czy mam bukłak z wodą. W takim W razie... sumie to masz. Mam, sprawdzam. W takim razie Ruben wyjmuje z małej torby bukłak ten półlitrowy i dodaje do niego sowitą porcję miodu, żebyś się rozrzedził. Tak? Zamieszał go, już po prostu troszeczkę miodu dać, wziąć ten bukłak, zakorkować go, wstrząsnąć nim i po prostu. Dokładnie, miałem powiedzieć, że wstrząsa nim mocno zakorkowując i podaje kobiecie. Proszę spróbować. Ona bierze w swoją rękę, zaczyna pić. Dziękuję. Miły z pana człowiek. Szaladin, ale tak. Szaladin. Jak dżin? Nie. Bardziej jak elf. Jean. Tak. Słyszała pani o dżinach? Jak byłam mała w książce. Podobno każdą rzecz spełniają. Dosłownie każdą? Każdą. Ale to tylko bajki. Tak jak o smokach. Czy dżiny mają własne ciało? Nie wiem. Nigdy na oczy nie widziałam. Po prostu nie wiem, czy pani Jak twoje imię? Me? Tak. Proszę mnie nazywać Ruwen. Dobrze. Ruwenie, dziękuję ci. Spytam, czemu szukacie tego jegomościa? Wie pani, w miałej ilości miast są bohaterowie, a my po prostu interesują nas osoby, które są tak zawzięte, aby polepszać świat. Imponuje mi to. Chciałbym po prostu być jak on. Oby tak było. Dziękuję pani za wszystko. Ja również dziękuję. I miłego dnia oczywiście. No i ustępuję jej drogi, jakby schodzę, żeby mogła dalej sobie iść. Mhm. Dziękuję. Bukłak rozumiem, że nam oddała. Mhm. Okej, Piła z połową. dobra. Okej, to jak już kobieta odejdzie mniejszą ilość kroków, to powiem Nel oczywiście na ucho. To zawsze jakiś dobry początek. Nie zapytaliśmy, czym zajmuje się Roxa, natomiast możemy zacząć od Joanny, która zajmuje się rybami. I tak mieliśmy Możemy... się tam udać. Możemy spytać, myślałem, karczmarza w Gwoździu, czy jej nie zna. Jak będziemy oddawać klucze. Możemy spróbować. No dobra, no to... Chodźmy zatem do Gwoździa. Chodźmy. No i kierujemy się rzeczywiście do Gwoździa. Wchodzicie. Tak samo jak w przypadku pierwszej karczmy. Tutaj też jest już mniej ruchu niż ostatnio. Wieczorem definitywnie ruch jest natężony. Kierujemy się do szynkwasu. Czy stoi za nim ktoś? No tak, ten mężczyzna. Okej. No to podchodzę, opieram sobie ramię. To dzień dobry. Dzień dobry. Mężczyzna łapie za nóż, wbija pomiędzy rozstawione twoje palce. Ja tak Bardzo energicznie. otwieram oczy i tak powoli trzęsącą dłoń zabieram. Proszę się nie opierać. Przepraszam. I tak dotykam sobie tych palców. Nel wyciąga klucze,
kładzie je na ladę. Tak potakuje, chowa pod ladę. Liver, jak domniemam. Skąd znasz moje imię? Kto ci przysłał? Mieliśmy oddać klucze Liverowi, więc znam. Mierzycie wzrokiem. Rzuciłem domniemaniem? Kto ci powiedział moje imię? Pracujesz z czarnymi? Nie, Nie, nie pracujemy z czarnymi. ten gość, od którego mamy klucze. Po prostu przysłał nas, abyśmy mogli je oddać. Dobra, dobra. Mamy, z ciekawości, znasz Roxę? Po co ci ona? Spokojnie, chcieliśmy po prostu pogadać z nią, jak znajomy ze znajomym i tyle. Nie jesteś znajomą twarzą. No, bo jestem... To wy najebaliście tamtym. Zasłużyli. To oni zaczęli. Wasza sprawa. Szukacie kłopotów. Roxę? Pewnie u klienta jest. Okej, myślę, że chyba to moje domniemanie, że Roxa zajmuje się byciem kobietą lekkich obyczajów jest poprawne. Ta, jest kurwą. Po co ci ona? Jest jeszcze parę dziewcząt, Chciałem po prostu z nią pogadać i tyle. ale za taką twarz to pewnie będą cię kasować dwukrotnie. Kurwa mać. Słucham? Co jak co, koledze najbardziej spodobała się Roxa. Czy ty go słyszałaś? Nel cię tak szturcha łokciem. Ale Po prostu kolega chciał skorzystać z jej usług i tyle. chodzi o pierścień w dolnej wardze, prawda? Że przesada. Nie, o całą mordę. Rzucam po prostu wzrokiem między Nel a Liverem. Po prostu głowa chodzi. No gościu, nie wyglądasz jakbyś był do malowania. Wątpię, że taki Da Vinci by cię chciał malować. Raczej... Ruben podnosi palec. Raczę powiedzieć, że na wyspach byłem najpiękniejszy i najprzystojniejszy, więc proszę mnie nie obrażać. Zabierz palca. I Roxa na pewno to doceni. Ruben zabiera palca. I jak mówię, kolega chciał po prostu skorzystać z jej usług. Najbardziej mu się spodobało. Nie wiem, gdzie jest. Pewnie gdzieś jest u siebie. W pracy. Dobra, po prostu... Kurwi się. Dobra, to później Musisz zajrzymy. poczekać chwilę. To wtedy Później- będzie mogła się kurwić z tobą. Piękny z ciebie człowiek. Później zajrzymy w takim razie. Do zobaczenia. I tak odwracam się i szturcham Nel też, żeby za mną szła. Idę za nim. I wychodzimy z gwoździa. Masz szczęście, że jak mnie przestraszył na początku. Wiesz, moje palce są mi dosyć potrzebne. Spokojnie. Ale, że powiedział... Nel, czy ja mam brzydką twarz? Jakby... Inne szaladinki, kiedy byłem w domu, to nie mogłem się od nich opędzić, a tutaj, że mam brzydką mordę? Pamiętaj, że nie jesteś w domu. No tym bardziej powinien być czymś ekscytującym, ekstrawaganckim, niespotykanym, nowym, specjalnym, intrygującym, Rubenie, pięknym. Fajnie, nie zapominaj, że jesteśmy wśród ludzi. A, jak zwykle ludzie. I piratów. Twoje ulubione połączenie. Daj spokój. O, dobrze, że w Kragu nigdy nie byliśmy i nie będziemy. O, Nigdy nie mów nigdy. Chodźmy znaleźć Joannę. I rozejrzymy się za Roxą. idziemy. Mam dziwne przeczucie, że ta kobieta, która cię wczoraj zaczepiła, to mogła być ona. Też takie mam przeczucie dziwne, ale... Ale... Ty w ogóle, Nel, wiesz, czym jest Krag? Nie wiedziałeś, czym są piraci? Nie mam pojęcia, czym jest krak. To czemu chcesz się tam
Uświadomię cię. Nie mówię, że chcę się tam wybrać, tylko mówię, że nigdy nie wiesz, co życie przyniesie. To módl się do Sarelama, żeby nie przyniosło podróży do Kragu. Bo Krag to jest taki bar jak gwóźdź, tylko że na wielkość całego miasta. Rozumiem. Sarelam nie przyjmuje modlitw, ale rozumiem. No, tak się mówi. W porządku. Przypomnij, w jakiego Boga wierzyłeś? Znaczy wierzyłeś, który cię prowadzi. I lata. Ilat. Bóg, który daje największą wolność. Akurat o nim słyszałam, jak mówiłam, przebywałam trochę wśród ludzi przez jakiś czas. Przechodzą po was gwardziści. Tylko Elrad! Tylko Elrad! Ale my to mówiliśmy do siebie, jak oni to usłyszeli? Wiem. No, przechodzili obok. Okej. Elrad nas prowadzi światłością. Najświetlniejszy ze świetlnych. Jego światło nie zna granic. Przyspieszam trochę kroku, żeby się od nich oddalić bardziej. Ja też. Wychodzicie z miasta? Idziemy na plażę. Idziemy w stronę plaży, zgadza się. Okay. Opuszczacie zatem miasto. Strażnicy bardzo bacznie was obserwują. Widzicie na niebie różne ptaki latające. Gdzieś tam przeleciały jaskółki. Dosyć nisko. Szkoda, że nie ma papug. Dlaczego? Wiesz, męczące robi się to, jak dużo muszę tłumaczyć. Papugi to najpiękniejsze ptaki. Są kolorowe, barwne jak sam horyzont. Niektóre niebieskie, niektóre zielone. Te gadające, mówiłeś o nich. Dokładnie. No tak. Chciałbym mieć takiego przyjaciela papuga. Może kiedyś. Nel, poproszę cię o rzut na percepcję. Dobrze. Z przewagą. 13. Zauważasz na wprost od ciebie, niedaleko plaży, ale z daleka od ludzi, istotę, której jeszcze nie widziałaś, jak koń, ale inną. Z tej odległości słabo ją widać. Istota ta tarza się trochę po ziemi. Jest wielkości właściwie, no, takiego trochę sporego konia. Szturcham trochę Ruvena i Ła! palcem pokazuję mu w stronę tej istoty. Ruben tak przymruża oczy, patrzy. Widzisz to? Pip pokazuje ręką w drugą stronę, tak żeby obejść. Tak, widzę i chyba nie chcę sprawdzać, co to. Jesteśmy na bagnach. Wiem, ale mimo wszystko bym sprawdziła. W razie czego myślę, że sobie poradzimy? Jest nas tylko dwoje. No, ale no... Możemy sprawdzić. Najlepsi wojownicy zostali. Tak, trzymaj się za mną, a nic ci nie będzie. No dobra, Idziemy w kierunku tej istoty. tylko cichutko. Rzućcie oboje na skradanie się. Możesz rzucić za Ruvena, jednakże to już będzie drugi raz tego dnia, więc ostatni. To ja... A to mogę rzucić i później sprawdzimy, kto ma wyższy? Zgadza się. Byś mógł przyjąć swój wynik lub nal. 9. 20. Myślę, że przyjmę wynik Nel. Rozumiem. Czyli ta Nel cię kieruje do niego. Mhm. Mm, Powoli podchodzimy przez krzaki. Ruben, uważaj. Tak. Jest gałąź. Nie mam oczu dookoła głowy. Podnoszę nogę, przechodząc nad gałęzią. Nel kieruje go bardziej właśnie od strony krzaków, trochę bardziej od strony... Tam są drzewa?
Właściwie to są dosyć niskie zarośla, takie rosnące, takie pałki trochę wodne. Wszystko, co taka roślinność, która znajduje się zawsze na ogół na brzeżach. Taka wysoka trawa i podobne. Teraz, jak jesteś bliżej Nel, czołgacie się w tym przypadku, więc się ubrudzicie, nie macie wyjścia. Zauważasz istotę bliżej. Wygląda trochę jak gryf. Ale jest podobny do gryfa, czy to jest gryf? Jest podobne do gryfa. Bardzo nawet podobne, tylko jego głowa jest właśnie jak soku. Ma skrzydła, które sprawiają, że wygląda jak połączenie właściwie konia i sokoła. Gryfy tak do końca nie wyglądają. Gryfy wyglądają jak orzeł połączony z lwem właściwie. W takim razie leżąc tam spoglądam się na Nel, wzruszając ramionami i mówię na ucho: co to jest? Nie jestem pewna, wygląda trochę jak gryf, ale nie do końca. Gryfy są agresywne. Z tego, co się dowiedzieliśmy. Niekoniecznie, nie pamiętasz Barego? Barry był wciąż do nas agresywny. Masz jakieś mięso ze sobą? Ruben rusza głową na nie. Nie mam prowiantu żadnego. Ja mam tylko 2 gruszki. A, Zostawmy to może w spokoju. I to stworzenie dalej się tarza w tej trawie? Właściwie to poproszę cię o kolejny test percepcji. Tak jest. 16. Zauważasz, że jest zaplątane w sieci rybackie. To dosyć mocno. Musiał próbować się wydostać, jednakże bardziej się zaplątał niż powinien. Okej. Nel wyciąga zatem swój... inaczej. Podejdzie trochę bliżej. Ruben, zaplątał się. Pomóżmy mu. Okej. Już, tylko powoli, tak jak z Barem. Powoli też idę, czołgam się za Nel. Jasne. Zbliżacie się, jesteście już dosyć blisko. Słyszycie jego pomrukiwanie. Obserwując zwierzęta, mogę poprosić was na test właściwie właśnie wiedzy na temat zwierząt. Opieka nad zwierzętami, tak? Tak, was obojga. 15. 18. Okej. Oboje zauważacie, że nie znacie tego gatunku stworzenia do końca. Spotkaliście już gryfa, natomiast po tym możecie wywnioskować, jak po ptaku, że jego pióra są dosyć młode. Naprawdę młode. Przednie nogi są jak u orła, a tylnie są jak u konia. Nawet ogon ma jak koń. Z czym, że różnica była taka, że gryf miał tylnie jak lew i ogon też jak lew. Więc to jest jakaś krzyżówka sokoła z koniem. Wydaje z siebie dziwaczne dźwięki. Takie... Hej, no już, spokojnie. Nel się zbliża do niego. Bardzo powoli, próbuje nie robić gwałtownych ruchów. Wyciąga nóż myśliwski i z jakby rękami pokazuje swoje ręce, że nie ma jakby złych zamiarów i próbuje podejść, żeby przeciąć sieć. Ruben również asekuruje ją, podchodząc bardzo powoli i też pokazując dłonie. Próbując... Ruben. Ktoś z was dostał kiedyś z dzioba gryfa, prawda? Ja. Ruben. Ruben, rzuć na charyzmę, czy w ogóle podejdziesz, bo widzisz, jego dziób jest dosyć młody, fakt, ale wiesz, że dostać z dzioba czegoś takiego
i jest jak dostać włócznią z pełnej siły. 12. Trochę mało. Jesteś niepewny tego, czy powinieneś się zbliżyć. To widzisz, Nel, jak Ruwen po prostu tam w odległości pewnie z 5-6 metrów zastyga po prostu i już bardziej nie podchodzi. Daj mu gruszkę albo coś, nie wiem. Nel natomiast kontynuuje. Nie mam za bardzo. Znaczy gruszkę mam, ale wątpię, że jedzą gruszki. Ma tył konia! Wyciągnę, to dam mu jabłko. Wyciągnę natomiast z plecaka właśnie jabłko. Położę je na otwartej dłoni i próbuję mu podać. Bierze. Otwiera dziób. Dziobie troszeczkę. Wnętrze dziobu ma faktycznie jak ptak, więc nie jest wyposażony w zęby, ale zjada część tego. Widzisz krew na jego piórach niektórych. On ma białe pióra. Miejscami szare. No i brązowe tylnie kopyta. Chcę położyć to jabłko przed nim i delikatnie zacząć przecinać sieci nożem myśliwskim. Widzisz, że głównie zaplątał sobie wokół przedniej części tułowia. Widzisz, jak uderza kopytami o ziemię. Odsuwam się trochę. Spokojnie. Nic ci nie zrobię, jestem tu, żeby ci pomóc. Nie wiem, czy on rozumie powszechny. Fiante. Ha. Saliente. Nel mówi to samo po elficku. Przycinasz jedno. Linki zaczynają powoli puszczać. Rzuć jeszcze raz na opiekę nad zwierzętami. Prawie się wyswobodził. 20. Okej, bardzo dobrze. Uwalniasz go z tego wszystkiego. Zachowuje spokój. Ty go głaszczesz w międzyczasie. Pod dziobem. Bardzo niebezpieczna maszyna do zabijania. Ten jego dziób. Ale jego pazury i kopyta też nie są czymś słabym. Jest umięśniony, ale na pewno jest bardzo młody. W końcu oswobadzasz go. On staje na 4 kończyny. Ja się odsuwam jeszcze bardziej. Jest wyższy od Nel definitywnie. Ma gdzieś 210 cm wzrostu. Znaczy, nie, inaczej. Istota ta jest trochę wyższa od Nel. Widzisz, że trzepie trochę swoimi dosyć krótkimi skrzydłami. On jest w stanie latać, czy nie jest? Nie wiesz tego. Taki pomysł. Quillion mówił, że mają tam weterynarzy, może by ich tutaj... Ciężko będzie go wprowadzić. No, mógłbyś iść po weterynarza, ja zostanę z nim. Nie mamy czasu, to już najwyżej możemy po prostu dać znać, że tak się stało. Może go znajdą kiedyś. Wątpię, że podejdą. To, Nel dalej głaszcze to stworzenie. to dzikie zwierzę poradzi sobie chyba. Ale jest ranny. Nie chcę go tak zostawiać. Po- Lub jej. Mam pomysł, ale obiecaj, że go przytrzymasz. Nie, no, Jaki masz pomysł? Lloyd nauczył mnie tych świecących dłoni, leczenia i w ogóle. Próbuję go przytrzymać. Mam nadzieję, że to działa na niego. Z doświadczenia wiem, że nie jest bolesne, ale nie chcę, żeby się wystraszył. W porządku. Ruwen tam obchodzi go od boku, tak żeby nie widzieć tego dzioba za bardzo. Próbuje przezwyciężyć swój strach, podchodząc krok. Jego pole widzenia jest bardzo dużo.
Nel natomiast wyciąga w tym czasie jeszcze jedną gruszkę. Krok po kroku, po kroku. Zapadasz się leciutko w tę ziemię, która jest bardzo wilgotna. Jest tam 5, 6, 8 centymetrów błoto. Mam wysokie buty, więc nie przeszkadza mi to za bardzo. Na końcu 30. Tunel cały czas tak stała zatopiona? Jesteście cali w błocie. Ruwen bardzo powoli spróbuje przyłożyć do boku tego stworzenia swoje dłonie i użyć zasklepienia ran. Tak. Proszę. Panie narratorze, jaki poziom ma to stworzenie? Jaki poziom ma to stworzenie? Tak, żebym wiedział, ile sobie dodać do rzutu. Myślę, że możesz po prostu standardowo rzucić w tym przypadku. Okej. To będzie tylko 6 punktów zdrowia uleczonych. Jego powierzchowne rany się leczą, zesklepiając się. On staje na tylnych kopytach, wymachuje swoimi trochę krótkimi skrzydłami. Ruben zaczyna od razu uciekać do tyłu. Nel też się trochę cofnie, tak 2-3 kroki. Zaczyna odchodzić ta istota w stronę wzgórza. W prawą stronę, przeciwną od rybaków. I ja tylko spoglądając na niego chcę wiedzieć, czy leci krew dalej, kapie i czy... Nie. A czy potyka się jakby, że Jest troszeczkę taki wiejny? zdrętwiały. Może długo tu już leżą. Wydawał być się zmęczony. Nel chowa nóż. Dajmy mu spokój już. W porządku. Niesamowite stworzenie. Tak, niesamowicie przerażające. Kogo przeraził, tego przeraził. Chodźmy zatem. Zajmijmy się tym, co musimy. Wiesz, powiedzmy, że kiedy Barry połamał mi żebro, w mojej głowie coś się przestawiło. Rozumiem. W pełni się temu nie dziwię. Dobrze, że był wtedy Lloyd. Okej, chodźmy. Sprawdźmy, czy Joanna jest w porcie, na plaży. Tak. Sprawdźmy. I jesteśmy znów cali brudni. Taki fach. Taki los. Przechodzicie tam. Małych łódek jest może tak z 8. Jest paru rybaków. Tam gadają pomiędzy sobą. Takiego szczupaka złapałem, że normalnie powinienem go oprawić w ramkę i wiesz, i własną rybiarnię założyć. Czyli kobiety żadnej tam nie widzimy. Nie powiedziałem tego. W takim razie, panie Game Master... Widzicie 3 kobiety. Okej. Dosyć zwyczajne mieszczanki w pracy. I jedna jest blondynką, jedna ma czarne włosy, takie przystrzyżone prawie że na pazia. Ta blondynka ma dłuższe warkocze i ta trzecia takie szarawe włosy. Około 50 jest. Czy wszystkie zajmują się aktualnie rybami? Pomocą z tym wszystkim. Mhm. Okej. Podejdę. Swoje, wiecie, zdobycze na taczki dają po prostu. No, tak jest chyba najwygodniej z tym wzgórzem. No to podejdę do tej blondynki. Hej, Hej, co ci trzeba? Joanna, jak to mniemam? No ja jestem Anna. A nie...
Przepraszam, w takim razie nie wysłowiłem się. Szukam Joanny. No Joanna mówię. Rozumiem. W takim razie A cóż ty, chłopie? powiedz mi, piękna, słyszeliśmy, że padłaś pewnego wieczoru na bohatera tego miasta. A tu żeś ty taki teksty na podryw ma? Że ja nie wiem. Słyszałem wiele różnych, ale takiego to jeszcze nie. A jeden próbował podrywać na księżycowego wybawcę. A, czyli to nie był prawdziwy. Ktoś się podszywa. No tak, oni się wszyscy chyba podszywają. Każdy teraz mówi, że bohaterem jest. O, a to niemiłe. Chciałem właśnie spytać, bo księżycowy wybawca jest naprawdę ciekawą postacią, inspirującą. Ale ja go nie spotkałam. W takim razie przykro mi bardzo. A ty, dziewucho, co tak stoi? Właśnie chciałam powiedzieć, że podejdę do nich. Ja tylko szukam bohatera. Podchodzi się taki mężczyzna, czarne włosy, pełna broda. Przepraszam, a chcesz może zobaczyć, jak łapie węgorze gołymi rękami? Ja chcę wejść między Nel a tego chłopa. A, twoja dziewucha, a to ten. Nie, moja siostra. Ale Żeby Elrad to wasze czyny zmył. Nie! słucham? To nie tak. Wraca tam do swojej pracy. No co żeś tak chcieli? No wysłowić się nie umie? Wodę? Szukamy księżycowego wybawcy. A ja nie wiem, gdzie on jest. Nikt nie wie chyba. Stasiu, ty wiesz, gdzie księżycowy wybawca? Księżycowy chuj. Nie wiemy, no. Po Joanna, co wam on? w takim razie powiedz mi, czy macie śledziki na raz? Na raz i dwa. Takie z A to do beczki z... kupienia. Nie, to do śledzi z beczki, jak one świeże, dopiero z morza. Przecież one w tej beczce to z miesiąc muszą pobyć, tak, jo? Tak, żeby słono... Tak. Ruben dalej nie może po prostu sobie... Nadal przez głowę mu nie przechodzi to, co właśnie zostało do niego powiedziane przez tego mężczyznę. My w takim razie przepraszam, że zajęliśmy czas. Będziemy się zbierać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bardzo było miło. Dzięki, kup ta rybę, druga gratis. Przyjdziemy na pewno na kolację, weźmiemy, ale teraz najęci. Dziękuję. I Ruben, Co, bracia, mam dosyć ryb. Ruben po prostu odchodzi. Nel idzie za tobą. Ty to byś tylko ryby jadł. No bo są dobre, ale kurw, o czym my właśnie, Nel, mi mówisz? Oni właśnie... Co? Nie Ci mów ludzie o są tym. jacyś nie mów- popierdoleni? Czemu miałbym nawet... O- Nie mam siostry, ale jakbym miał, czemu miałbym się miziać z własną siostrą? Posłuchaj, ludzie robią różne rzeczy. Ale z własną siostrą, to co, może jeszcze z ojcem i matką? Jak mówię, ludzie robią różne rzeczy. Zaraz wymiotuję. U nich nie jest jak u elfów. Boże, gdyby moi rodzice o tym usłyszeli, nie chcę nawet myśleć, co by pomyśleli. Jeśli to my jesteśmy jacyś dziwni dla ludzi, bo jestem czarny, bo jestem z wody i w ogóle, to sorry, ale wolę już... To dobrze, że nie wiesz, co robią mroczne elfy. Słucham? To historia na inny raz. Teraz mamy 20 minut drogi przez pola. Jest bardzo dobry moment. To jest bardzo dobry moment na część trzecią, moi drodzy. Usłyszymy się po krótkiej przerwie.
Do usłyszenia.